Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Kolejna Xperia 5 Mark IV, czyli najmniejszy flagowiec od Sony, w sumie jeden z mniejszych ogólnie w tym roku. Fajnie, bo nie wszyscy chcą mieć wielkie, ogromne telefony, czasami mniejsze urządzenia też są przydatne, więc jak wypada, co potrafi Xperia 5 Mark IV. Cóż, wygląd występuje w dwóch wersjach, to jest zielona, chociaż jak to dla mnie wygląda to jak taki szara zieleń, no dobra. Facet zna 16 kolorów albo 2, więc nie czepiajmy się. No i cóż, ładne wykonanie dookoła, fajny metal. Wzornictwo Xperia, czyli Sony, idzie cały czas tak samo jak zwykle, więc smartfon mały, smukły, ładny, fajny. Aparaty nie wystają za bardzo, ale niektórzy robią naprawdę strasznie wystające te tematy, więc wiecie jak to jest. Od strony prawej mamy przycisk głośności, przycisk głośności też, ale też przycisk włączenia, który jest czytnikiem unipapilarny, który jest aktywny. Wystarczy przyłożyć paluch i się rozblokowuje całkiem szybko. Nie ma rozblokowania twarzą, za to jest tutaj dioda powiadomień. Nie wiem czemu Sony nie chce tego zrobić. Do tej pory tego nie ma. Są przyciski głośności standardowo. Jest też przycisk dodatkowy, który możemy sobie skonfigurować do różnych tematów związanych z fotografią, ale o tym później. O, widać, że jest aluminium, bo się potrafi porysować. Od dołu mamy USB Typ-C, mikrofon, szybki dostęp do możliwości włożenia karty pamięci albo karty SIM. Bardzo dobrze, bo mamy tutaj tylko 128 GB pamięci na pokładzie, co może w większości z Was nie wystarczyć, ale to różnie bywa. Dla mnie to już by było za mało. Oczywiście lewa strona, paski antenowe, czysto od góry. Za co trzeba kochać Xperia i Sony, że zawsze macie mini jacki i to naprawdę jest dobra opcja, jak ktoś chce sobie coś posłuchać w fajnej jakości na słuchawkach, dodatkowy mikrofon. No i cóż, front, czyli ekran. Jak już powiedziałem, smartfon jest mały, 6,1 cala, kiedyś było dużo, teraz to jest naprawdę mało. Rozdzielczość 2520 na 1080 pikseli, czyli ta specyficzna podziałka 21 do 9, jak się nie mylę, więc jak najbardziej ok. Ekran? Co my tutaj mamy? Jest to OLED, 120 Hz maksymalne odświeżanie. Powiem wam, jest jasny i wygląda naprawdę ładnie. Mam wrażenie, że chyba nawet lepiej niż w Xperia 1, którą niedawno miałem okazję testować, więc tutaj to mi się podoba. Zobaczmy, co w ogóle możemy sobie z tym ekranem, gdzie tu jest ustawienia, co możemy sobie z tym ekranem zrobić, no bo wiecie, standardowo jest on jaki jest, ale trzeba też sobie coś tutaj podziałać. Gdzie oni mają schowane ustawienia? No, przejdźmy może w ogóle. No, czekajcie, zawsze w Androidzie jest to gdzieś tutaj w tych nowszych wersjach. O, dobra, ślepy, bo mi aparat zasłania dół telefonu, jak nagrywam dla was. Dobra, chciałem zobaczyć, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o wyświetlacz, możliwość ustawiania jakości obrazu. Jest tryb twórcy, no bo nie da się ukryć, że Xperia mają dużo wspólnego, jeżeli chodzi o fotografię z produktami Sony Alpha, czyli bardziej profesjonalnymi aparatami, tak to nazwijmy. Mamy tryb twórcy, gdzie widzicie, coś można też podziałać z HDR-em, który wygląda łatwiej. Powiem wam, że ten standardowy biel jest bardziej niebieska, w twórcy jest bardziej biała, chyba sobie to tak zostawię, ale tutaj za to możecie dodać jakieś ulepszenia obrazu, co widzicie. Zostawię tryb twórcy, niech będzie ładniejsze. Wydaje mi się, że jest fajniej. Balans bieli. No i tutaj to jest też świetna sprawa, bo możecie sobie go ustawić tak, jak w każdym aparacie, pod jak to ma wyglądać w ogóle od 5 do 10 tysięcy, plus poszczególna korekcja każdego jednego koloru. Co tu mi się najbardziej podoba? No, ciepły albo średni, ale zostawimy sobie na średni, a jeżeli go wyłączymy, no tak blisko średniemu, więc w sumie tak naprawdę go wyłącza. Nie będziemy tutaj nic zrobić. Częstotliwość odświeżania, oczywiście. Użyjmy, żeby było te 120, jak już płacimy niemało, no to czekajcie, o tu jeżeli nie patrzę w nagranie, bo oczywiście widać takie pasy, kwestia tego, że ja nagrywam w 30 klatkach, tego normalnie oczywiście nie widzicie, ale tu zmiana odświeżania nic nie zmienia. Z tematy związane blokiem, obracanie jak najbardziej, boczny sensor, czyli coś takiego, co tutaj mamy, możecie zrobić skróty. Kto miał Xperia, wie o co chodzi, zresztą u wielu innych producentów też mamy tego typu tematy, wygaszacz ekranu, tryb jednej ręki. W ogóle ciemny motyw włączył. No właśnie, przecież mamy OLEDa. No to niech mniej prądu nam to czerpie, więc tak wstępnie, jeżeli chodzi o sam ekran, powiem wam ładnie, naprawdę. Fajnie to świeci. Minimalnie jest minimalnie, maksymalnie jest maksymalnie. Zobaczymy,
jak to będzie, jeżeli chodzi o temat właśnie jasności, ale to sprawdzę w osobnym filmie oczywiście, jak to zwykle. Co jest sercem tego smartfona? Snapdragon 8 Gen 1. 8 GB RAM, 128 GB pamięci, maksymalnie karta pamięci 1 TB, więc spoko, grafika Adreno 730. Zobaczymy, jak to będzie wypadało. Już dużo tych smartfonów na Snapie 8 Gen 1 u mnie było. Większość w miarę fajnie działała. Zobaczymy, jak to wypadnie w Xperii, bo jest mała, więc boję się, że może być ciepło, ale to się okaże przy właśnie testach i sprawdzeniu tego smartfona. Ważna sprawa, pudełko, papier i nic więcej. Dostajecie tylko sam telefon. Pamiętajcie, nie ma kabla, nie ma ładowarki. Trochę słabo. Niby ekologia i te sprawy, no ale ja tego nie pochwalam. Powinno być wszystko, co zawsze było. Nawet jak jest to, powinno być tu jakieś słuchaweczki. Kiedyś były. No teraz bida nie ma. Bateria 5000 mAh. No jak na 6.1 ekran, myślę, że tu będzie spokojnie dzionek albo i nawet trochę więcej. Takie mam przeczucia, sprawdzę. IP68, więc to jeżeli chodzi o wodoodporność jest, chociaż z tym no niby jest tu jakaś uszczelka, ale to jest bardzo luźne, więc ja bym raczej z wodą nie szalał. Szkło Corning Gorilla Glass Victus jest na ekranie, więc raczej się nie... Znaczy, każdy ekran się rysuje i Victus też się rysuje. Uwierzcie mi, już mi się udało porysować. No ten też już ma ryski, więc tu coś zawsze trzeba wrzucić. Bez tego to wiecie, telefon po jakimś czasie będzie wyglądał jak wygląda. Aparaty, bo to myślę, że może w Xperii być ciekawym tematem. Mamy standardowe 12, sztuk 3. Jeden główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw. Główny ma światło 1.7, ultraszerokokątne światło 2.2 i jeszcze tele 2.4 i na froncie 12 megapikseli, jeżeli chodzi o tematy związane ze zdjętkami. No oczywiście mądra rzecz, bo od razu telefon wam mówi, że może się przygrzewać. Niestety taki urok snapów i fonów, co możemy tu standardowo zrobić. 1.7, 1, 2,5, no to już są pewnie cyfra, ale oczywiście wygląd całej aplikacji do aparatu, jak w bardziej aparatach, które Sony robi, czyli alfach, a nie zwykłych. Tu możecie oczywiście sobie poustawiać różne tematy. Dobra, już mi nie pokazuj tego. Ale oczywiście mamy też możliwość nagrywania i właśnie to tutaj jest. Mamy tryby podstawowe i tak jak w każdym jednym aparacie można tu sobie wszystko pięknie, ładnie poustawiać i to naprawdę świetna sprawa. Jak ktoś ogarnia i bawi się w takie rzeczy, to myślę, że taki telefon no to jest must have, jeżeli chodzi o foty. Wiadomo, ja będę go testował w trybie automatycznym. Te fotki będziecie w filmach widać gdzieś tak naprawdę z trybu basic albo z auto, naprawdę podobnie w basic, bo zawsze robię to, jeżeli jest telefon po prostu uruchomiony i tak to wygląda. No ale cóż, no myślę, że dla chcącego naprawdę możliwości ustawień, bajerów, zabawy, oczywiście nawet możecie w HDR-ze sobie nagrywać. No, bajeczka. Oczywiście, jeżeli przejdziemy sobie do trybu bardziej tematów automatycznych, no to już się pojawiają rzeczy, które ja kojarzę z mojej kamery. Tu naprawdę zabawa może być naprawdę fajna. Więc to dla chcących oczywiście. Jeszcze ważna sprawa, jeżeli chodzi o zoom cyfrowy, to z tyłu macie maksymalnie 7,5, reszta to już jest realizowana z właśnie otóż to cyfrowego powiększenia. Możecie nagrywać 4K do 120 klatek, naprawdę grubo. Full HD 240, więc myślę, że fotograficznie porobimy trochę fotek, ale myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy zresztą. Jeszcze nie robiłem, jak widzicie, więc czas pokaże. Oczywiście jest 5G, Bluetooth 5.2, jest NFC, bo nam pięknie tutaj znaczek oczywiście mówi. Wszystkie GPS-y Galileo, Baidu, te sprawy są na pokładzie. Oczywiście jeszcze widzicie logo Zeissa, więc wiadomo, kto brał udział przy tworzeniu aparatów. Diody doświetlające, wszystko na pokładzie. No cóż, Xperia. Więc ja biorę się za testy. Niedługo więcej filmów o niej. Mniej więcej wszystko działa jak na Snapa. Płynnie. No już powiem wam, że jak prowadzę ten kanał kilka lat już od roku, półtorej, może 2, te telefony topowe naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie działania, nie różnią już się zbyt mocno. Trzeba to przyznać. Każdy jest już szybki, no tylko mamy jakieś dodatkowe bariery, więc zobaczymy, jak wypada w tym roku kolejna mała Xperia, mały wariat, ale wariat, czy jak to się mawia. Zobaczymy, sprawdzę. Tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.